Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o europejskiej obronności, o tym, czy Europa może się obronić, o białej księdze, którą wyprodukowała Komisja Europejska, które jest poświęcone właśnie europejskiej obronności. Ten program realizuje w partnerstwie z Komisją Europejską, która nie ma wpływu na to, o czym rozmawiamy, ale ja ponoszę za to 100% odpowiedzialność. Ten program nagrywam nietypowo, jak Państwo widzicie, jestem poza swoim studiem, jestem w Gdyni, bo do Gdyni właśnie przybija Zawisza Czarny z absolwentami Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, którzy uczestniczą w rejsie geopolitycznym między Rosją a NATO. Pływają po Bałtyku, a jednocześnie dyskutują o obronności właśnie, o europejskiej obronności, dlatego o tym wspominam. A rekrutacja do Szkoły Przywództwa, do kolejnej edycji ruszy za chwilę. Serdecznie zapraszam. Możecie zajrzeć na stronę Instytutu Wolności, na stronę Szkoły Przywództwa. Tyle zapowiedzi, łączę się już z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casaplaya, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casaplaya to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. O Anda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Halo, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Pani profesor Monika Sus, profesor Polskiej Akademii Nauk, ekspertka Team Europe. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznę od takiego fundamentalnego pytania. Czy pani w ogóle wierzy, że Europa jest w stanie się bronić? Finansowo absolutnie tak, mamy na to zdolności. Jeżeli chodzi o wolę polityczną, chcę wierzyć, że jest w stanie się obronić, jeżeli będzie taka konieczność. No, ostatnie 3 lata niestety pokazały, że Europa pieniądze ma, to wszyscy wiemy. To jeden z najzamożniejszych miejsc na świecie, ale nie ma woli politycznej, ani nie ma zdolności do tego, bo nie ma mocy produkcyjnych i to jest odpowiedzialność między innymi Europy, oczywiście także Stanów Zjednoczonych, że ta wojna ciągle trwa i że tyle tysięcy ludzi ciągle ginie. Europa wydawała wiele oświadczeń, produkowała wiele dokumentów, z których ciągle niewiele wynika. Teraz powstała Biała Księga. Porozmawiajmy o tym, czy to jest ważny dokument, czy on coś rzeczywiście zmienia, co w nim jest? To jest dokument, który jest przede wszystkim najkrótszym tego typu dokumentem, który wyprodukowała Komisja Europejska i to jest istotne gdzieś tam, prawda, ponieważ w końcu mamy pewien konkret na stole. Ale może zanim powiem, co jest w środku, to przypomnijmy słuchaczom, że Komisja Europejska nie ma kompetencji, jeżeli chodzi o politykę obronną. Ma kompetencje, jeżeli chodzi o rynek, o wspólny rynek, czyli właśnie o produkcję. I tutaj ten dokument ma na celu ułatwienie państwom członkowskim, zwiększenie produkcji sprzętu wojskowego i ułatwienia fiskalne. To jest to, co Komisja Europejska może zrobić. Natomiast to, czy państwa członkowskie wykorzystają te otwarte drzwi, między innymi właśnie przez ułatwienia fiskalne, to jest absolutnie i tylko w gestii państw członkowskich i to jest podkreślane przez naszych ministrów, czy naszego premiera, ale także przez samą Komisję Europejską i przez wszystkie inne państwa członkowskie. Więc to jest jakby istotny punkt wyjścia do tego, żeby ten dokument czytać w taki sposób, jaki on faktycznie może zadziałać. Co w nim jest? Bo to nie jest tak, że nagle pojawiły się pieniądze, które Unia Europejska teraz prześle na rachunki różnych państw i będzie, możecie wydawać je, ale tylko na produkcję czołgów, amunicji czy samolotów. Dokładnie, tak nie jest. Jest jedna część tej Białej Księgi, przechodząc teraz do treści i ten nowy instrument nazywamy instrumentem na rzecz zwiększania bezpieczeństwa Europy, skrót SAFE, i tutaj faktycznie Komisja Europejska korzysta ze swoich uprawnień, jakie ma i pozyska do 150 miliardów euro na rynkach kapitałowych, korzystając ze swoich możliwości właśnie, jakie do tej pory ma i z mechanizmów, które były wykorzystywane także wcześniej, na przykład przy
pandemii, prawda, czy podczas pandemii, kiedy trzeba było pomóc państwom Unii Europejskiej i te faktycznie pieniądze będą mogły iść na pożyczki, które będą zabezpieczone właśnie przez budżet Unii Europejskiej i tutaj faktycznie mówimy o wspólnych pieniądzach, które państwa europejskie będą mogły wydawać na wspólną produkcję, to jest istotne, i wspólne zakupy sprzętu obronnego. Ale to jest tylko jeden instrument i tak jak mówię, to jest 150 miliardów euro, to jest zdecydowanie więcej niż Komisja Europejska wcześniej przeznaczała na podobne mechanizmy, jeżeli chodzi o obronność, ale nie jest to również nie wiadomo jak dużo pieniędzy. Natomiast pozostałe elementy... To jest tylko możliwość zaciągnięcia długu, prawda? Tak, I to będzie jest, tańszy dług, tak, dokładnie, tak. To absolutnie nie jest optymalne, natomiast pamiętajmy o tym, że Unia Europejska nie produkuje pieniędzy, prawda? Unia Europejska ma pieniądze, które państwa członkowskie wpłacą do jej budżetu i tutaj większych możliwości nie ma niż te tańsze pożyczki. Natomiast co się spotkało faktycznie, nie tylko Polska zareagowała bardzo dobrze, chwaląc ten pomysł, ale także inne państwa i tutaj znowu tak naprawdę chodzi o to, żeby tym mechanizmem pobudzić gotowość państw członkowskich do wspólnego produkowania i kupowania sprzętu, bo największym problemem, poza tym, o czym pan redaktor powiedział, czyli tym, że przemysł obronny w Europie nie jest w stanie produkować w tym momencie tak dużo. Tutaj mała anegdota, właśnie teraz w Warszawie odbyło się forum bezpieczeństwa, przy okazji tak naprawdę na marginesie spotkania ministrów obrony Unii Europejskiej i tam między innymi występował komisarz Kubilius, który powiedział coś, co znowu prawdopodobnie wiele osób wie, ale warto pewnie to przytoczyć, że Federacja Rosyjska produkuje w 3 miesiące tyle sprzętu wojskowego, ile europejskie państwa NATO produkują w rok. Więc to jest, wydaje mi się, dosyć dobra ilustracja tego, na ile nasz przemysł obronny jest gotowy. Ale nie chodzi tylko o to właśnie, ile ten przemysł może wytworzyć, ale przede wszystkim również o to, czy jesteśmy w stanie zmniejszyć fragmentaryzację tego działu, że tak powiem, przemysłu, bo to jest największy tak naprawdę problem. Mamy bardzo różne rodzaje sprzętów, każde państwo korzysta prawdopodobnie z wielu różnych rodzajów samolotów, na przykład czołgów i tak dalej i to powoduje, jeżeli mówimy znowu o tym, czy Unia Europejska, czy też Europa będzie miała zdolność do obrony, to oczywiście bardzo tą zdolność utrudnia, ponieważ utrudnia współpracę między armiami poszczególnych państw członkowskich, czy też NATO, czy Unii Europejskiej. I to jest jakby ten element, który ma to przede wszystkim trochę poprawić i zmienić. Czyli rozumiem, że ten mechanizm ma zachęcić państwa do wspólnej produkcji. Tak, do wspólnej produkcji, bo tutaj znowu jest istotny jakby ten łańcuch. Bardzo często słyszymy takie hasło Buy European, prawda? Czyli wzmacniajmy europejski przemysł obronny i na przykład nie kupujmy już tyle sprzętu od Stanów Zjednoczonych, czy tak jak Polska robiła w ostatnich latach zakupy na przykład z Korei Południowej, prawda? Dlaczego to robiliśmy, to jest inna kwestia. My dobrze wiemy, dlaczego to robiliśmy, na przykład dlatego, że ten sprzęt jest dostępny, a nie czekamy na jego produkcję 10 lat, ale żeby... I w ogóle on jest. Dokładnie. Europa nie produkuje takich samolotów jak F-35. Dokładnie. No, Francja tutaj prawdopodobnie by się z panem nie zgodziła, ale oczywiście to są innego rodzaju trochę. A to tutaj... akurat prosto zweryfikować, Jasne, jakie są zdolności tak. samolotów jednych i drugich. I też jaka jest zdolność Francji do wyprodukowania takiej ilości, które państwa europejskie potrzebują, bo znowu Polska nie jest jedynym państwem, które kupowało i dalej kupuje F-35, prawda? Nasi sąsiedzi zachodni też to robią z wiadomych przyczyn. Natomiast co jest tutaj istotne, to faktycznie to, że żeby móc kupować, czyli żeby móc pobudzić tak naprawdę produkcję przemysłu obronnego na kontynencie europejskim, to musimy zacząć razem planować, co potrzebujemy wyprodukować, czyli musimy tak naprawdę produce European, czy plan European, produce European i potem buy European. To jest ta jakby taka konsekwencja, czy też taka pewnego rodzaju logiczna sekwencja, która musi się odbyć w głowach tak naprawdę przywódców europejskich, ale potem musi być przeniesiona na konkretne działania rządów skierowane wobec przemysłów obronnych, żeby te przemysły obronne miały tak naprawdę pewność, że ktoś ten sprzęt od nich kupi, jak zostanie wyprodukowany. I tutaj ten dokument właśnie między innymi ma to pobudzić. W jaki sposób ten dokument ma zachęcić państwa do współpracy, do wspólnej produkcji? No właśnie to jest jeden z elementów, o którym teraz mówiliśmy. Ten instrument SAFE ma na celu tak naprawdę powiedzenie państwom członkowskim, tutaj macie tańsze pożyczki, jeżeli stworzycie konsorcjum 3 państw, do tych państw może dołączyć także Ukraina i na przykład Norwegia, czyli państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego i EFTA. Jeżeli będziecie właśnie mieć takie konsorcjum i wpiszecie się w te obszary priorytetowe, które Komisja Europejska również nazwała, one tutaj nie są znowu specjalnie
że tak powiem, innowacyjne, ponieważ chodzi tak naprawdę na przykład o obronę powietrzną przeciwrakietową. To jest jeden z priorytetów, prawda, który w tym momencie jest słabym ogniwem Unii Europejskiej i tutaj zależymy od Stanów Zjednoczonych bardzo mocno na tym obszarze i takie konsorcjum 3 państw będzie mogło faktycznie tą niższą pożyczkę, niżej opodatkowaną pożyczkę dostać i wtedy będzie mogło rozpocząć produkcję, więc to jest jakby jeden z elementów. Innym elementem... Ale przepraszam, jeszcze dopytam, czy to jest tak, że dowolne 3 państwa, niezależnie od wielkości budżetu i innych czynników, mogą o to wystąpić, czy to muszą być też w tym zawsze duzi gracze? Nie, dowolne 3 państwa mogą wystąpić. Tutaj brakuje nam jeszcze tak naprawdę trochę uszczegółowienia tego, ponieważ mówi się na poziomie Komisji Europejskiej, żeby również wspierać przemysły obronne mniejszych państw członkowskich, prawda? Bo pamiętajmy, że mamy dużych graczy typu Włochy, Hiszpania, Francja czy właśnie Niemcy. Polska jest powiedzmy średnim graczem na tym polu, ale daleko jej na przykład do posiadania takiego przemysłu obronnego, nie wiem, choćby z firm jak Rheinmetall, prawda, niemieckiego. Natomiast mamy graczy w Unii Europejskiej, choćby państwa nadbałtyckie, które mają oczywiście nieporównywalnie mniejsze przemysły obronne, ale mają bardzo innowacyjne fragmenty tego przemysłu. Więc jakby chodzi też o to, żeby łączyć tych graczy dużych z małymi, ale tutaj czekamy jeszcze na doprecyzowanie tych regulacji, natomiast na razie wiemy, że to mogą być dowolne 3 państwa, tylko muszą być co najmniej 3 państwa. To jest tutaj istotne. No i właśnie tutaj ten element możliwości dołączenia Ukrainy, on jest absolutnie kluczowy, ponieważ tak naprawdę to ukraiński przemysł obronny jest w tym momencie dużo bardziej wydolny niż przemysły obronne państw europejskich z oczywistych powodów, ale jest także bardzo innowacyjny. Pamiętajmy o tym, że Ukraina jest w stanie produkować drony, których tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie produkować na taką skalę, więc to jest tutaj też istotne. I znowu gdzieś tam w szerszym kontekście produkowanie, czy planowanie produkcji i produkowanie razem z Ukrainą, no znowu wzmacnia jakby jej możliwości wojskowe, prawda? Więc to jest absolutnie pozytywny sygnał. Szkoda, że dopiero teraz, jeżeli mogę pozwolić sobie na taki komentarz. Więc to jest jeden element. Drugi, o którym chciałam powiedzieć, bo on też jest... Znowu, on jest bardzo istotny, natomiast tutaj wracamy pewnym dużym, że tak powiem, obejściem do kwestii woli politycznej. To jest uwolnienie finansowania publicznego na obronność na szczeblu krajowym. Czyli to, co Komisja Europejska zrobiła, o to między innymi zabiegała Polska, ale także państwa południa Europy, żeby uruchomić klauzulę wyjścia, która jest tak naprawdę przewidziana w Pakcie Stabilności i Wzrostu i umożliwić, mówiąc krótko, państwom członkowskim na zaciąganie większego długu publicznego i uwolnić te pieniądze właśnie na wydatki na obronność. Czyli wydatki na obronność jakby będą wyłączone teraz z tych ograniczeń, które Pakt Stabilności i Wzrostu na państwa członkowskie nakłada. No ale znowu, tu się pojawia pytanie, czy faktycznie państwa członkowskie skorzystają z tej możliwości, prawda? Tutaj Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, mówiła nawet o 800 miliardach euro, które w ten sposób mogą być uwolnione, jeżeli wszystkie państwa członkowskie podniosą swoje wydatki na obronność o 1,5% swojego PKB. To jest oczywiście ogromna kwota, ale znowu, czy faktycznie tak się stanie, tego nie wiemy i na to Komisja Europejska nie ma żadnego wpływu. Ona mogła zrobić to, co zrobiła, czyli mogła właśnie uwolnić tą elastyczność, nazwijmy to fiskalną, no i tyle. Czy państwa członkowskie z tego skorzystają? Polska, jak wiemy, już dawno z tego skorzystała i tak naprawdę teraz to nie do końca było jej, to było też oczywiście potrzebne, no bo wiadomo, że to zawsze jest fiskalnie korzystne, natomiast no czekamy na takie państwa jak na przykład właśnie Grecja, czy Hiszpania, czy Włochy, czy nawet Francja, prawda, żeby skorzystały z tego i wydawały więcej na obronność. No, to rozumiem, że powstał mechanizm, ale nie ma żadnej zmiany politycznej, tak? Dopóki tej zmiany politycznej nie będzie, gdyby państwa europejskie chciały się zbroić, chciały wydawać na obronność i chciały mocniej wspierać Ukrainę, zakazu nie było. Mogły robić to wcześniej. Przez te lata. Mogły to robić wcześniej. Są jakieś sygnały, ale raczej retoryczne niż fizyczne, że ta wola się zwiększa, ale rozumiem, że to, co się stało i to, co jest istotne, że powstał mechanizm, który pozwala z jednej strony zaciągać trochę tańsze pożyczki, a z drugiej strony pozwala nie wpisywać sobie tych pieniędzy do długu, tylko one, jeśli wydamy więcej, to one nie będą wpisane do długu, co dla Polski, rozumiem, teoretycznie jest ważne, no bo my jesteśmy tym krajem, który wydaje bardzo dużo i który oczywiście boryka się z problemem długu. Proszę powiedzieć teraz, jakby co to znaczy
no bo dla Europy powiedzieliśmy sobie, jak Europa będzie chciała, znaczy Europa, poszczególne państwa europejskie będą chciały i będą miały wolę, to tak, a co to znaczy dla Polski, co my możemy dzisiaj zrobić, jak możemy z tego korzystać, no bo do tej pory też skorzystanie z tych środków było różnie, tak? Kiedy była możliwość składania zamówienia na amunicję, no to tak bardzo nam potrzebno, to byliśmy niewydolni i nic nie wygląda na to, że jesteśmy bardziej wydolni. Kilka dni temu po raz kolejny zmienił się prezes PGZ-u, czyli dobra tradycja z poprzedniego rzędu wymieniania prezesów co kilka miesięcy jest podtrzymywana. Niestety tak. Zaraz przejdę do Polski, a jeżeli mogę jeszcze tylko jednym zdaniem nawiązać teraz do pana wypowiedzi. A propos tego, co ten faktycznie uwolnienie tego finansowania publicznego zmieniło w innych państwach, bo to jest jeszcze istotne. Wydaje mi się, że ono odebrało wymówkę pewnym państwom członkowskim, które zasłaniały się tym, że nie mogą więcej wydawać na obronność, ponieważ właśnie wpadną tutaj w ten mechanizm, który Pakt Stabilności i Wzrostu na nie nakładał. I to myśmy to słyszeli bardzo często na płaszczyźnie Unii Europejskiej, właśnie choćby z państw Europy Południowej. I tej wymówki w tym momencie już nie ma, więc tak naprawdę teraz można powiedzieć, że to jest taki test dla państw członkowskich, czy ta wola polityczna się pojawi i żeby może trochę optymizmu wnieść do tej rozmowy, no mamy tak naprawdę, wydaje mi się, że dopiero teraz możemy mówić w Niemczech o Zeitenwende, czyli o tej zmianie fundamentalnej, którą nasi sąsiedzi właśnie dokonują, bo wcześniej wydaje mi się, że ona była głównie retoryczna, jeżeli chodzi o gotowość pomocy i gotowość wzmacniania swojej obronności. No teraz mamy niedługo nowego kanclerza Friedricha Merza, któremu faktycznie udało się doprowadzić do uwolnienia tak naprawdę Niemiec z hamulca wydatkowego i teraz w tym momencie Niemcy mogą faktycznie inwestować bardzo istotne środki na swoją obronność, na swój przemysł obronny i to jest, wydaje mi się, również w kontekście tego dokumentu tak naprawdę pierwsza taka istotna zmiana, która się dokonuje. I znowu mamy sygnały, że Niemcy byliby dużo bardziej, mówię o niemieckich politykach, dużo bardziej ostrożni do właśnie zmiany swojej konstytucji na tyle, żeby umożliwiła im wydawać więcej na obronność, gdyby tutaj Komisja Europejska nie otworzyła tej możliwości fiskalnej, więc jest to gdzieś tam, powiedzmy, może jedna drobna polemika o tym Zeitenwende, to będziemy mogli mówić, jak to się stanie, jak zaczną produkować, jasne. Bo na razie i jak dostarczą Taurusy na przykład na Ukrainę, to... Poczekajmy, owszem. I będą wliczać w wydatki nie tylko pieniądze wydawane na think tanki niemieckie, które działają w Kijowie, bo tam też wiele takich rzeczy się działo. Dobrze, ale to jest, powtarzam, są narzędzia, tak? I te narzędzia jest wiele krytyk. Ja jestem jednym z krytyków tego, co robi Europa, ale przyznaję, że to jest przynajmniej narzędzie, które pozwoli zrobić coś. Tak. Co z tego coś my możemy wykorzystać? No tutaj też właśnie, jasne, komisarz Kubilius to bardzo ładnie przedstawił, on to też powtarza na różnych okazjach, że takim właśnie taką białą księgą, jak przeczytamy tą białą księgę Putinowi, to raczej go nie odstraszymy, prawda? Więc tutaj to, żeby faktycznie móc odstraszyć Rosję, to musi być wdrażane. To jest, wydaje mi się, dosyć oczywiście oczywista obserwacja, ale warto ją pewnie też powtarzać. Co może zrobić Polska? Polska przede wszystkim faktycznie może usprawnić korzystanie z tych instrumentów, które Unia Europejska daje, bo znowu tutaj nie robimy teraz przeglądu historycznego tych instrumentów, ale pewne instrumenty, jak choćby Europejski Fundusz Obronny, funkcjonują w Unii Europejskiej od tak naprawdę prawie już dekady i faktycznie, tak jak pan redaktor zauważył, Polska z tego nie korzystała w sposób dosyć, że tak powiem, wystarczający, może nazwijmy to tak. Na pewno polski przemysł zbrojeniowy musi, i tutaj mamy sygnały, że zaczyna to się dziać, musi nauczyć się właśnie korzystania z tych środków, ale także bardzo istotne jest to, żeby znaleźć partnerów i tutaj choćby właśnie w Układzie Otwartym wielokrotnie pan ze swoimi gośćmi prowadziliście państwo rozmowę o tym, że Polska powinna szukać koalicji razem z państwami, które mają podobne priorytety, jeżeli chodzi o na przykład właśnie podobne postrzeganie zagrożeń, prawda? Mówię tutaj głównie o państwach północy, ale także oczywiście naszej wschodniej flanki, tutaj północno-wschodniej flanki NATO i z tymi państwami my jak najbardziej możemy wchodzić właśnie w takie wspólne
planowanie i produkcję obronną i korzystać właśnie z tych instrumentów, które Unia Europejska oferuje, ale także nie powinniśmy tutaj absolutnie również ograniczać się do tego, tylko także mamy właśnie dużych graczy, jak na nasz przemysł tutaj na rynku zbrojeniowym, którzy mogą wchodzić jak najbardziej w takie konsorcja, czy to z państwami właśnie Europy Zachodniej czy Południowej, gdzie tak naprawdę ten przemysł obronny jest mocny, trzeba to przyznać. Nie produkuje tyle, ile by mógł, ale jakby są ku temu przesłanki, że może to zrobić i tutaj jak najbardziej Polska powinna również z tego korzystać. No i trzeci element, który wydaje mi się, że jest być może w tym wszystkim najbardziej istotny, no, to jest zawsze tak z Unią Europejską, prawda? I tutaj mówimy to również dzisiaj. Unia Europejska daje możliwości, ale Unia Europejska nie podejmuje decyzji za państwa członkowskie. Więc istotne jest jakby również utrzymywanie tego momentum tak naprawdę na arenie unijnej i przypominanie państwom członkowskim o tym, że są te możliwości, żeby z nich korzystały i również przypominanie, i to jest coś, co Polska wydaje mi się robi, ale pewnie można by to robić w sposób bardziej jeszcze skoordynowany właśnie razem z naszymi partnerami i sąsiadami, przypominanie o tym, jak istotne jest tak naprawdę zagrożenie ze strony Rosji, bo wydaje się, i tutaj znowu, wydaje mi się, że 3 lata temu, bo zaczęliśmy rozmowę od tego, że gdybyśmy pomogli Ukrainie jako Zachód 3 lata temu, to teraz bylibyśmy wszyscy w innej sytuacji, przede wszystkim Ukraina byłaby w innej sytuacji, pełna zgoda, ale wtedy, w 2002 roku, dla wielu państw unijnych, choćby właśnie ze strony południowej, tutaj oni nie postrzegali tego zagrożenia ze strony Rosji tak jak my, prawda? Nie na tyle poważnie, żeby faktycznie zacząć działać na większą skalę i uruchomić choćby produkcję przemysłu obronnego. Wydaje mi się, że to się zmienia i w tej zmianie absolutnie również pomaga administracja amerykańska, czyli ta niepewność, która teraz nad nami tak naprawdę zawisła nad Europą, czy w momencie, jeżeli Federacja Rosyjska decyduje się na zaatakowanie jednego z państw europejskich, to będą oczywiście państwa natowskie również, to czy Stany Zjednoczone pomogą nam obronić się przed Federacją Rosyjską? Jeżeli ja bym miała wypowiedzieć się na ten temat, to wydaje mi się, że w tym momencie my absolutnie nie możemy być tego pewni. Ja dalej bardzo wierzę w to, że NATO jest istotne i potrzebne i tutaj absolutnie nie chodzi o zastąpienie NATO tym, co robi Unia Europejska, czy też właśnie Komisja Europejska, ale chodzi o to, żeby w razie czego, gdyby była taka konieczność, żeby tą gotowość europejską do samodzielnego działania zwiększyć. I to jest absolutnie polityczna kwestia, więc Polska jakby dalej może prowadzić tą kampanię, nazwijmy to kampanię informacyjną na temat tego właśnie, jakim zagrożeniem Rosja jest i to jest istotne na arenie unijnej. Co do zachowania Stanów Zjednoczonych rzeczywiście nie możemy być pewni, bo świat się jakby wywraca, ale przyznam, że ja jeszcze nie jestem pewien zachowania państw europejskich, naszych sąsiadów i trudno mi sobie wyobrazić, żeby Grecy, Włosi, Hiszpanie chcieli nagle poza wydawaniem oczywiście dramatycznych i pięknych oświadczeń i pisania ksiąg coś realnie zrobić, więc jedyne, co możemy robić tak naprawdę, znaczy możemy wiele rzeczy robić, a jedną z tych rzeczy jest produkować, przygotowywać się i współpracować z tymi, którzy myślą podobnie. No i tu wracamy do wątku, który pani poruszyła, o którym tu rzeczywiście często mówimy, czyli północno-wschodniej flanki NATO, grupa państw, która rzeczywiście myśli podobnie i widzi podobnie zagrożenia i co więcej, co z punktu widzenia Polski jest niezwykle ważne, ma zdolności, tak? I ma pieniądze, ma wolę, ma doświadczenie i warto tu wiele robić. Czy pani ma wiedzę jakąś, czy są takie plany, żeby rzeczywiście rozpocząć jakieś wspólne działania produkcyjne z państwami północy i państwami bałtyckimi? To na to chyba jeszcze jest faktycznie za wcześnie, żeby takie oświadczenia gdzieś tutaj z MONU nam płynęły, natomiast w kwestii deklaracji politycznych ze strony polskich decydentów tak. Takie głosy płyną, one też teraz właśnie w Warszawie wybrzmiały, ale tutaj wciąż ważnym graczem dla nas również pozostają Niemcy. I teraz oczywiście to prawdopodobnie trzeba by zrobić zupełnie osobny odcinek pana podcastu na temat tego, czy my możemy ufać Niemcom w tej kwestii, ale niemiecki przemysł obronny jest oczywiście absolutnie konieczny do tego, żeby nasz przemysł obronny też był mocniejszy, czy konieczny. Będzie bardzo pomocny, prawda, jeżeli ta współpraca będzie. Co więcej, Niemcy właśnie, że tak powiem, uruchamiają również współpracę z państwami bałtyckimi w tym zakresie, więc warto, żeby Polska była częścią tutaj tej układanki i nie
zamykała się na współpracę z Niemcami, bo to po prostu byłoby ekonomicznie kompletnie jakby bezzasadne i nieefektywne. Natomiast wiemy też, że państwa bałtyckie i także Szwecja i Finlandia, one także wystosowują wobec Polski pewne propozycje właśnie wspólnego podejścia do tego mechanizmu SAFE, do tego, żeby składać faktycznie pierwsze projekty, więc poczekajmy na efekty. Na razie ten dokument jest bardzo świeży, pamiętajmy, że on został opublikowany tak naprawdę 2 tygodnie temu bodajże i musimy poczekać na to, żeby państwa europejskie się tutaj zorganizowały, ale jeżeli słyszymy nasze głosy, tutaj głosy z naszego MON-u, no to jest taka świadomość, że faktycznie i tutaj znowu pełna zgoda między nami, jeżeli chodzi o to, że nie wiem, Hiszpania będzie miała zawsze inne podejście do zagrożenia ze strony Rosji niż my, po prostu ze względu na geografię. Aczkolwiek, co też jest być może ciekawe, odbyło się ostatnio szereg spotkań w Madrycie, na których też byli przedstawiciele Polski i tam również jest gotowość do współpracy z Polską, ponieważ Hiszpania często czuje się wykluczona, że tak powiem, z tego rynku obronnego, który jest gdzieś tam powiedzmy bliżej zintegrowany na płaszczyźnie Francji, Niemiec i Włoch. I właśnie wysyła sygnały wobec Polski, że być może tutaj 2 państwa, które są tak naprawdę takimi średnimi graczami na rynku przemysłu obronnego, warto byłoby, żeby ze sobą współpracowały, bo są w pewnym sensie komplementarne, jeżeli chodzi o swoje możliwości. To nie znaczy oczywiście, że Francja zaraz zacznie produkować czołgi, no ale mamy również wiele innych tak naprawdę luk w przemyśle obronnym, które trzeba uzupełniać, więc wydaje mi się, że to również byłoby jak najbardziej istotne. No i pamiętajmy jeszcze o jednym z kolejnych elementów, które z perspektywy Polski są istotne, te wszystkie zmiany i te wszystkie projekty produkowania razem i potem kupowania razem na większą skalę, żeby obniżyć koszty, one muszą być skoordynowane z planami produkowania ustalonymi przez NATO, prawda? Bo to jest dla nas najbardziej istotne. Dla nas NATO dalej pozostaje oczywiście największym sojuszem wojskowym, w jakim kiedykolwiek byliśmy i prawdopodobnie będziemy. Jest to dla nas najbardziej istotny gwarant bezpieczeństwa, więc tutaj absolutnie musimy pilnować tego i tutaj Komisja Europejska jest też jednoznaczna, że te wszystkie zakupy i wspólna produkcja i zakupy, one muszą być właśnie zgodne z tym, co definiuje NATO, więc to jest też istotna kwestia. Jeszcze wracając do Białej Księgi, na ile, bo zdaje się, jest tak, to otwiera możliwość do tego, żeby wydatki na tarczę wschód były kwalifikowane nie jako dług, tylko no właśnie z tego tytułu, o którym mówi Biała Księga. Tak, to jest też absolutnie istotna kwestia i tutaj znowu ukłon w stronę polskich decydentów, czy prezydencja w tym trochę pomaga, ale także bardzo pomógł komisarz Serafin, to oczywiście jest wspólna praca, ale udało się tutaj w ogóle wspomnieć o tarczy wschód w tym dokumencie i tak. Bo on jest wręcz wymieniony, tarcza wschód jest wymieniony. Tak, dlatego, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jest to, i tutaj znowu jest pełna zgoda, jeżeli chodzi o to, że to jest istotny element, jeżeli chodzi o odpowiedź na zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej. Tak naprawdę kluczowy element na wschodniej flance, a jeżeli wschodnia flanka będzie chroniona, no to oczywiście chroniona będzie Europa i tutaj wydaje się, że wiele państw, zwłaszcza ze strony naszego regionu, ale także właśnie państwa, które w jakiś sposób mogą kontrybuować do rozwoju tarczy wschód, która jak wiemy będzie miała parę elementów, prawda, bo to będą różnego rodzaju jakby zabezpieczenia i te państwa też chcą w tym kontrybuować i w tym uczestniczyć, więc to jest absolutnie ze strony Polski, no to jest sukces, można powiedzieć, polskiej dyplomacji, ale znowu, to się teraz musi przełożyć na konkrety i tutaj Polska musi bardzo pilnować jakby swojego interesu i tego, żeby faktycznie te deklaracje, które w tej chwili są, bo mówimy dalej o deklaracjach, zobaczymy za pół roku, na ile ich wdrożenie postępuje, więc tutaj tak naprawdę musimy poczekać na efekty w tym momencie. Jedna z obaw, która pojawia się w dyskusji wokół takich dokumentów jak Biała Księga i w konkretnym tym przypadku, no jest taka, że to zostanie zdominowane przez największych graczy, tak jak wszystko, czy bardzo wiele rzeczy w Unii Europejskiej, i że na tym głównie skorzystają Niemcy i Francuzi, no bo oni mają największe zdolności, im będzie najłatwiej, oni mają największą praktykę, no i wiadomo, jakby mają taki aparat urzędniczy, że na końcu te dokumenty produkowane przez firmy niemieckie, czy państwo niemieckie są inaczej traktowane niż przez inne państwa. Na ile tutaj te obawy są uzasadnione? To, co pan powiedział, ma absolutnie uzasadnienie, natomiast ja bym z tego może troszkę wyłączyła kwestię obronności. Wydaje mi się, że oczywiście Francja i Niemcy mają bardzo silne przemysły obronne, nie bez przyczyny ten dokument i zwłaszcza mechanizm SAFE mówi o konsorcjum co najmniej 3 państw,
czyli właśnie między innymi dlatego, żeby uniemożliwić tak naprawdę bilateralne projekty dwóch silnych graczy, więc to jest pierwszy element, ale również istotny jest też element tego, że wizerunek Polski, krajów nadbałtyckich i ten wizerunek się przekłada na możliwość realnego działania choćby właśnie w Komisji Europejskiej, jest absolutnie inny niż był w roku 2022, bo po prostu myśmy tutaj dobrze rozpoznali zagrożenie ze strony Rosji i to te państwa na wschodniej flance są tak naprawdę tymi, które jeżeli chodzi o procent swojego PKB, pomagają Ukrainie najbardziej, prawda? Więc to jest najbardziej tutaj istotny element. Więc wydaje mi się, że akurat wizerunkowo to, jeżeli chodzi o przemysł obronny, to tutaj Niemcy nie są w tak silnej pozycji, jak normalnie są w Komisji Europejskiej na przykład. Natomiast oczywiście mają aparat, który urzędniczy, który pozwala im pewne rzeczy bardziej skutecznie robić. No tutaj polska dyplomacja się musi tego wciąż uczyć, ale tak jak powiedziałam, są mechanizmy w tym dokumencie właśnie mówiące o tych co najmniej 3 państwach i też jest silny nacisk na innowacyjność, czyli to nie będą projekty, które będą wspierały tylko taki tradycyjny przemysł obronny typu właśnie produkcję czołgów czy samolotów, który absolutnie również jest istotny, ale mamy świadomość, że ten cykl innowacyjny, jeżeli chodzi o przemysł obronny, on staje się coraz krótszy, więc tak naprawdę my również musimy wspierać firmy, które są małymi firmami, nazwijmy je startupami, które po prostu są w stanie produkować innowacyjne możliwości i tutaj akurat państwa wschodniej flanki, czy też Polska nie mają się czego wstydzić. Pytanie tylko faktycznie, czy uda nam się jako państwu tym firmom po prostu pomóc na tyle, żeby one były w stanie złożyć dobry projekt, który mówiąc roboczo będzie w stanie przejść przez to sito i dostać finansowanie. Więc tu jest jakby też zadanie po naszej stronie. Ale znowu, to jest na razie wszystko na papierze. Zobaczymy, jak to się będzie układało w ciągu najbliższych paru miesięcy. Wydaje mi się, że do czerwca będziemy już mieć pewny lepszy ogląd na to, które państwa europejskie jak chcą tutaj wspólnie z tych pieniędzy korzystać i wtedy będziemy w stanie powiedzieć więcej. Pozostaje życzyć wszystkiego najlepszego polskiej dyplomacji i całemu aparatowi po prostu polskiego państwa, żeby był w stanie skutecznie wspierać polskie firmy, nie tylko te największe, typu właśnie Polską Grupę Zbrojeniową, ale także tych małych graczy, którzy gdzieś tam mogą być istotni. No i chyba bardzo ważne jest to, żeby przełamać ten strach, czy niechęć do współpracy państwa z prywatnymi firmami. Tak? To absolutnie jest, tak. Polskie firmy prywatne mają tu gehennę przechodzą. Kiedy powstawały projekty firm produkujących amunicję, jeszcze następowała zmiana polityczna, to też był świetny pretekst do tego, żeby je zablokować, bo może to, nie wiem, poprzednicy coś zrobili, takie tam po prostu powstawały prywatne firmy i te programy zostały wstrzymane. Tak? Ten sposób myślenia, i to nie jest znaczy to jest do wszystkich obozów politycznych naszych głównych, które chcieli pewną tą samą chorobę, takiej niechęci do współpracy z prywatnym przemysłem, a to jest, bo tu rola państwa jest konieczna. Oni absolutnie mogą produkować amunicję, tylko ktoś musi ją kupować, tak? No, nie kupią ją prywatne firmy, tylko kupować może państwo. Dokładnie i tutaj znowu, tutaj jakby mamy dużo do zrobienia po stronie polskiej, prawda? Ponieważ tak jak pan powiedział, tych firm prywatnych jest coraz więcej i one, tak jak powiedziałam, one może nie są ogromne, ale właśnie są bardziej innowacyjne niż inni aktorzy i bez tej współpracy my tak naprawdę skutecznie z tych mechanizmów unijnych nie skorzystamy, bo jeszcze jest trzeci element w tej Białej Księdze, który mówi z kolei o wykorzystaniu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który teraz też bardziej będzie właśnie skłonny na udzielanie pożyczek prywatnym firmom właśnie w sferze obronności. I tutaj znowu my możemy z tego skorzystać, ale wtedy, jeżeli to będzie skoordynowane działanie. I tutaj po polskiej stronie na pewno mamy zadanie domowe do odrobienia i warto również myśleć o tym, jak wciągnąć w to wszystko Ukrainę. Tutaj Duńczycy tak naprawdę są bodajże chyba jednym z niewielu krajów unijnych, który w taki sposób bardzo strategiczny podchodzi do współpracy obronnej z Ukrainą, nie tylko produkując w Ukrainie, ale także tak naprawdę zawierając pewnego rodzaju joint ventures, prawda, czyli takie wspólne konsorcja właśnie z ukraińskimi firmami, wnosząc jakby know-how, ale również ten know-how pobierając z Ukrainy. I to ma absolutnie bardziej długofalowe skutki i bardziej efektywne skutki niż to, co inne państwa robią, więc tutaj też warto o tym pamiętać. I wreszcie, bo trochę też wracając do poprzedniego pana pytania, co Polska jeszcze może zrobić, no korzystajmy z tego, że mamy na przykład teraz, wydaje się, całkiem niezłe relacje, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i obronność z Francją. Podpisujemy w czerwcu traktat o zacieśnieniu współpracy
właśnie w obszarze między innymi bezpieczeństwa i obronności, więc warto byłoby również pomyśleć właśnie o mobilizacji firm prywatnych, żeby również tutaj mogły ze sobą bliżej współpracować, ale do tego znowu musi być pewien kontekst polityczny i pewne ramy polityczne nadawane jednak przez państwo i na to tutaj też bym liczyła ze strony naszego państwa. Najważniejsze rzeczy, które z tego wynikają dla polskiego rządu, tego i następnych, to są jakie? Dla naszego rządu wynika z tego między innymi to, że należy skutecznie zacząć korzystać z tych pieniędzy, które Unia Europejska nam teraz, że tak powiem, umożliwia, czyli z tych tańszych pożyczek, a żeby to robić, to musimy wzmocnić współpracę między przemysłami obronnymi naszym i na przykład naszych sąsiadów na wschodniej Francji, ale także innych dużych graczy w Europie Zachodniej. Warto absolutnie zmobilizować prywatne firmy, które produkują również w obszarze obronności i zbrojeń do współpracy i skorzystać z ich potencjału, tak zwłaszcza w obszarze właśnie innowacyjności. No i ostatnia rzecz, wydaje się, pilnować, że tak powiem, swojego interesu, czyli tarcza wschód jako nasz główny priorytet, utrzymywać ten moment polityczny w Unii Europejskiej i na kolejnych radach europejskich tak naprawdę przypominać państwom członkowskim, że mają możliwość wydawania więcej na obronę. I może ostatnia sprawa, to jest oczywiście znowu pewnie szerszy temat, jeżeli chodzi o nasze podejście do kupowania poza Europą, ale faktycznie zmienić pewnego rodzaju myślenie na ten cykl, który teraz wydaje się być jedynym sensownym i takim efektywnym cyklem, czyli planować wspólnie w Europie, produkować wspólnie w Europie, a potem kupować po prostu wspólnie, czy dokonywać wspólnych zakupów, bo tutaj Polska do tej pory też tego nie robiła, więc jakby warto, żebyśmy zaczęli o tym myśleć trochę inaczej w kontekście potencjalnego ograniczenia właśnie współpracy z Stanami Zjednoczonymi. Ale należy też robić wszystko, żeby ta współpraca ze Stanami Zjednoczonymi trwała, bo to jest fundamentalnie ważne. Absolutnie tak. Dla wszystkich. Nas, dla Europy, dla Ukrainy, tak, absolutnie tak. Bardzo Pani dziękuję. Pani profesor Monika Sus była gościem Układu Otwartego. Dzięki serdeczne. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. To wszystko dzisiaj, to wszystko w Układzie Otwartym. Napiszcie Państwo, co o tym sądzicie, czy uważacie, że Europa jest w stanie się zmobilizować i doprowadzić do sytuacji, w której będzie miała pełne zdolności obronne. Dziękuję bardzo, to wszystko na dzisiaj, do zobaczenia, do usłyszenia.